lewe przednie koło, jak ciągnik się przechylił, ocierało trochę o maskę. No i trzeba, że tak powiem, klucze ciąć i ręce łamać w kilku miejscach, żeby tam to odkręcić. I samych części tutaj jest około 30 000 złotych. Witam serdecznie z warsztatu w Tarnowie pod Górnem. Fendt 820. Ciąg dalszy naprawy. Jak widać, ośkę mamy już zamontowaną. Czyli tutaj luz usunęliśmy, wymieniliśmy pierścienie, tuleje i troszeczkę zdysensowaliśmy luz, żeby zlikwidować luz wzdłużny. Tu teraz siłownik lewy był usuwany wyciek, ale przy okazji przy obydwu tutaj wymienione te osłony gumowe. No bo jak osłona gumowa się uszkodzi, potem dostanie się piasek, tłoczysko się porysuje, no i potem lecą pierścienie. Troszeczkę tu zabawy było, bo jednak jak przez kilka lat nie były wyciągane te stworznie, no to kurczę dosyć ciężkawo to idzie, no ale już tutaj chłopacy opanowali to. Zostało wymontowane, widać trochę jeszcze jakieś wiertarka była w użyciu, no ale wyciągnięte, wymontowane i teraz już tutaj to zmontujemy i ok. Silnik też troszeczkę już nabiera kształtu, tak jak wcześniej tam wymieniliśmy te wszystkie śruby regulacji luzów zaworowych plus nakrętki. Nie wiem, że gdzieś tutaj te stare części leżą, trudno mi powiedzieć, ale tu akurat ich, tu jest kartonik ze starymi częściami, gdzieś tu pewnie to sobie leży. Bo wszystkie części, które wymieniamy, o, jest jedna ze śrubek tutaj leży. No i taka tutaj. Gwinty już troszeczkę poprzeciągane, niestety trzeba było je wymienić, no bo później kwestia, problem z odpowiednim ustawieniem luzów zaworowych, więc no i tutaj leżą, mówię, stare części. Na razie jest mały kartonik, troszeczkę więcej tu się jeszcze uzbiera. Tutaj zmodyfikowaliśmy troszeczkę. Zrobiliśmy tutaj smarowanie. Jak widać, już jest zasmarowane, bo trzeba było zregenerować siłowniki tuza. Te otwory tutaj wykasować luzy. Na szczęście nie trzeba było ruszać stworzni, bo stworznie były jeszcze okrycie i tak w samą porę, że tak powiem, to było tutaj zrobione. No i teraz myślę, że już chyba tu nie będzie problemu, bo to jak widać jest tutaj założony wężyk, bo nie ma dojścia do smarowania tego. Może dlatego tutaj producent nie przewidział, no bo stwierdził, że nikt nie będzie podnosił kabiny po to, żeby nasmarować dwa smarowniki. No to zrobiliśmy tak, że wyprowadziliśmy smarowanie na tył ciągnika, tutaj na tylną płytę, zaraz pokażę. I teraz mamy tutaj smarowniki. Oczywiście to będzie funkcjonowało pod warunkiem, że ktoś nie będzie zapominał o obsłudze codziennej. No może codziennie nie trzeba tego smarować, ale teraz na jakiś czas należałoby tam parę razy pompnąć tawotnicą i nie będzie problemu. Tak jak tutaj mamy na tej głowicy, mamy tutaj widać smarownik fabryczny tu był, no i też trzeba to raz po raz przesmarować. Nowe wieszaki, tutaj zastosowaliśmy wieszaki w zamienniku, no żeby troszeczkę też wartość tej naprawy troszeczkę zmniejszyć, no bo tu jednak się troszeczkę różnych rzeczy nazbierało, no i niestety by to mogło boleć. Z drugiej strony tak samo widać, siłownik jest zrobiony i smarowanie dołożone. Wymieniliśmy poduszki zawieszenia, przednie poduszki zawieszenia kabiny, bo z tyłu tutaj jest układ pneumatyczny zawieszenia kabiny, także tutaj to też już jest zrobione. No i teraz ośkę i po kolei później kabinę włożymy, no i będziemy go dostawać, że tak powiem, na koła, żeby stał ciągnik już na kołach, no i miejmy nadzieję, że tutaj jeszcze jest 2 dni pewnie, no i będzie może koniec. Tu ten 939, tutaj przy okazji, no też widać, już jest zrobiony. Tutaj usuwaliśmy luzy na wahaczach przedniej osi, plus plus amortyzację robiliśmy, czujnik poziomu paliwa i z tyłu układ od tu, tak przy okazji tu. No i dzisiaj ten grill ma, tu leżą stare rzeczy też,
do oddania do klienta. Osłona. No i te łożyska przegubowe, tak widać, tu już są zużyte. No i niestety ten luz tutaj był na tych wahaczach do tego stopnia, że nawet lewe przednie koło, jak ciągnik się przechylił, ocierało trochę o maskę. Teraz tam już nie ma śladu po tym, ale tutaj wcześniej był, opony ma szerokie z przodu i w tym miejscu tu było właśnie czarno wytarte od opony, no bo jak był luz przy maksymalnym skręcie, ciągnik się troszeczkę przychylił, no i wtedy zaczęło obcierać o maskę, także to też taki może wyznacznik, że coś jest nie tak z zawieszeniem. No i tutaj z tyłu naprawialiśmy wieszak, no bo tutaj był zgięty ten wieszak, tam ta śruba leży. Całego nie wymieniliśmy, tylko elementy uszkodzone. Nie wiem, czy coś tu wjechało w tył ciągnika, czy jakieś inne zdarzenie, no ale takich akurat, ja powiem szczegół. Tam stoi ładowarka, taki dziwna troszeczkę, w białym kolorze, marki Farezin. Przedtem Farezin był czerwony, a teraz jest biały. Dlaczego biały? To nie znaczy, że Farezin zmienił kolorystykę swoich maszyn, ale ten model akurat jest biały, bo jest to maszyna o napędzie elektrycznym. Jak ja to mówię, tak jak na samochody, maszyna na bateryjki. O właśnie, nie ma silnika, jest skrzynka z akumulatorami. Tutaj mamy ładowareczkę pokładową, tak się ładnie nazywa, zasilana z 220, 230 czy 240 V. No ale tak, może być tutaj też wersja trójfazowa, tak zwana szybka ładowarka pokładowa. A tutaj no akurat tam klient według potrzeb zamówił sobie właśnie z taką ładowareczką 230 V. I tutaj mamy kabel w zestawie, ale tutaj jest też gniazdo do ładowania. Można mieć ładowarkę stacjonarną, gdzieś tam zamontowaną w garażu i wtedy ładować stacjonarnie. Zresztą tutaj ta sieciowa jest o tyle lepsza, że to właściwie można w różnych miejscach podłączyć do prądu i naładować. Chłodnica, i nie jest to chłodnica wody, tak, chłodnica wody, zbiorniczek wyrównawczy, czyli płyn w układzie chłodzenia. Nie ma silnika, a ma chłodnicę, ponieważ chłodzi, ten płyn chłodzi silnik elektryczny, który tutaj jest pod tą osłoną, tam nie będziemy teraz otwierać. Silnik, który napędza układ jezdny, dlatego jest też chłodzony, żeby się nie przegrzał, a przy okazji ten płyn jest tutaj wykorzystywany też do ogrzewania wnętrza kabiny. A drugi silnik elektryczny, który jest schowany, tutaj nie będzie widać, a może będzie widać. Tam jest zbiornik oleju hydraulicznego, nie widać. Za tą osłoną jest silnik elektryczny, który napędza pompę do sterowania układem hydraulicznym. No i to taka nowość. Na razie to pierwsza maszyna, ale no, akurat robimy przegląd maszyny po dostawie, no bo każda maszyna, która przyjeżdża z fabryki, nawet mamy wręcz obowiązek w ciągu tygodnia wykonać przegląd zerowy, sprawdzić, czy wszystko, czyli kontroli, bo mimo, że to fabrycznie jest sprawdzane, no to też jeszcze jest obowiązek taki, żeby to maszynę po dostawie też jeszcze sprawdzić, no i zweryfikować, czy wszystko z maszyną w porządku. Także biała z niebieskimi napisami to elektryczna ładowarka marki Farezin 626, dokładnie tak samo jak był model spalinowy. No ale wracając tutaj do tego ciągnika, troszeczkę nam tu jeszcze pracy zostało, no i będziemy jakby dalej pokazywać, co tutaj jeszcze. A, tu jeszcze wymienialiśmy ten przewód tutaj zasilający, smarowanie sprężarki. Dosyć często się zdarza, że tutaj ten przewód zaczyna przeciekać, no i tam robi się plama od oleju. Niestety
dosyć przykry w wymianie, bo tak jak tutaj od strony sprężarki to jest ok, natomiast on tam za sprężarką jest przykręcony do bloku silnika, no i trzeba, że tak powiem, klucze ciąć i ręce łamać w kilku miejscach, żeby tam to odkręcić. No, odkręcić pół biedy, potem jeszcze trzeba to przykręcić, no i tu jest jeszcze większy problem, no ale tu już chłopacy, jak słyszą, że mają wymieniać przewód od smarowania sprężarki, to troszeczkę się, że powiem, denerwują, no ale no trzeba też to zrobić, bo skoro jest coś nie tak, to trzeba to naprawić. No przecież nie oddamy maszyny na wpół sprawnej albo na wpół niesprawnej, zwał jak zwał. Jeżeli trafiła do warsztatu, no to należy zrobić to wszystko tak, jak powinno być. Poduszki silnika wymienione, wał napędowy wymieniony, ten tłumik drgań jest też wymieniony, to sprzęgło. Także za chwileczkę będzie można tutaj zamykać górę poprzez włożenie kabiny. Montaż kabiny. Zobaczymy tutaj. Pomału, żeby się coś nie wywinęło. Ciągniczek skończony, naprawiony. 820. Obmyty po testach, zmienił troszeczkę lokalizację. Jeżeli na miejsce na warsztacie stał tutaj, teraz stoi tutaj. Zawsze po naprawie ciągnik, jak po testach, wstawimy sobie na warsztat na w miarę suchą powierzchnię, żeby zobaczyć, czy przypadkiem gdzieś coś tam nie płynie. Nie wypływa z niego jakieś płyny ustrojowe, ale tutaj widać, że jest sucho. Jesteśmy już umówieni z klientem w zasadzie na odbiór ciągnika. No i tutaj przyjedzie, bo mówi, że już go zaczyna potrzebować. W tym ciągniczku troszeczkę tu się nazbierało, tak jak mówiłem, miał być przegląd. Wcześniej mówiłem w którymś tutaj odcinku, że miał być przegląd. Wyszło niestety znacznie więcej do naprawy, niż by się chciało, znaczy no, niż by klient chciał. No, widać stare części, wieszaki. Nie naprawialiśmy ich w zasadzie, no bo stwierdziliśmy, że chyba będzie bardziej sensownie wymienić je na, tutaj mamy zamontowane nowe, kompletne w zamienniku, no bo to oczywiście tutaj też cena. Myślę, że do tych prac tutaj, co klient używa, to w zupełności wystarczy. A i tak się nazbierało troszeczkę. Niestety będzie boleć. Kartonik z częściami starymi, tutaj wszystkie, które zostały wymienione, są przygotowane do klienta, żeby sobie je tam zabrał. Tutaj mamy sprzęgło, ten amortyzator drgań plus wałek. Widać tutaj. Słychać, jak to sobie tutaj lata. A nie powinno tak, no ale to tak jak mówię, zbyt późno wymienione poduszki zawieszenia silnika no, powodują niestety takie uszkodzenia. Tutaj mamy też węże z tego ciągnika, bo klient jakiś tam miał potrzebę, no i potrzebował wyjścia hydrauliczne z przodu ciągnika, no a fabryczny nie był ten ciągnik w to wyposażony, chociaż istnieje taka możliwość, dlatego pod ciągnikiem tam do tyłu, do szybko złączy, podpięte przewody, puszczone tak po ramię do przodu, tutaj tak wisiały. Kurczę, aż tak brzydko to wygląda i trochę namówiłem klienta, że zrobimy mu tutaj troszeczkę porządku z tym. No i ma praktycznie, można powiedzieć, prawie że oryginalne szybko złącza z przodu. Tu jeszcze jest miejsce w razie czego na wolny spływ oleju, no ale tutaj nie było takiej potrzeby, bo nie ma tu żadnego silnika hydraulicznego napędzanego, więc bez sensu tu było coś jeszcze tam montować. Gniazda zamontowane na sporniczku ładnie, przewody
puszczone tam wewnątrz. Oryginalnie są rurki, no ale tutaj, żeby założyć rurki do przednich wyjść hydraulicznych, no niestety trzeba wyciągać silnik, bo inaczej się tych rurek tam praktycznie nie włoży. Więc teraz jest tutaj puszczone przewody elastyczne, gumowe, no i podłączone. Tu oczywiście już teraz nie będzie widać. Może nie zobaczymy, bo tu mamy widać schowek na akumulator, filtr paliwa, no i tutaj do bloku hydrauliki zewnętrznej podpięte bezpośrednio poprzez przyłącze, także mamy prawie oryginalnie, z wyjątkiem tego, że zamiast metalowych są elastyczne przewody, ale też to ładnie wygląda. Nie ma ryzyka, że gdzieś coś tam się wciągnie, bo to tak jak ten przewód wisiał pod ciągnikiem, no to różnie bywa. Można gdzieś coś zahaczyć i jeszcze narobić bałaganu. A tak jest też tutaj zrobione troszeczkę ładniej. I w zasadzie jakby ktoś tak popatrzył, to prawie że oryginalne wyjścia hydrauliczne z przodu ciągnika. Czasami się jednak przydają. Jednak nie mówię, no czasami to używa, może raz, może 2 razy w roku. No ale no, miał taką potrzebę, więc zrobił tam przewody. To tak na szybko oczywiście też można. Tytułem podsumowania tego ciągnika, no to tak jak mówiłem, przegląd, miał być przegląd niekompletny, wyszło niestety troszeczkę więcej i samych części tutaj to jest około 30 000 złotych. Tak, ten kartonik z częściami plus tam ten wałek to jest plus minus 30. Z droższych pozycji to ten tutaj właśnie tłumik drgań, bo to kosztuje około 4000 złotych. Niestety wałek jest tańszy, no ale też troszeczkę kosztuje, plus wieszaki. Jedną z droższych pozycji w naprawie to są śruby regulacji luzu zaworowego. Śruba jedna kosztuje tam coś koło 170 zł, no ale jest ich aż 24, no więc łatwo to policzyć, że to się troszeczkę tu jednak, jak się przemnoży cenę jednostkową razy sztuki, to się potem niestety zbiera. Ale ciągnik został naprawiony, troszeczkę odświeżony, tak przy okazji. Może teraz nie widać, no bo jeździli tutaj po placu i troszeczkę go tam zabrudzili, ale tam powiedzmy gdzieś niektóre miejsca troszeczkę odświeżone pod względem tam likwidacji ognisk, jakichś drobnych korozji. Ciągnik podmalowany, wyczyszczony i może iść do pracy w pole. I tak prawdopodobnie jak wróci z warsztatu, to od razu pojedzie w pole, bo wiadomo, tutaj już sezon wiosenny się rozpoczął. Luty mieliśmy bardzo ciepły, teraz no marzec troszeczkę mokro w polu, no ale obeschnie i na pewno tutaj, chociaż niektórzy na siłę próbują jechać i później właśnie są pewne rzeczy, komplikacje, bo gdzieś tam wycieki ze zwolnic, bo jak się raz, drugi utopi, dostanie błota na wał, czy tam półośkę od przednich zwolnic, to później ten pierścień gdzieś tam traci szczelność, no i są z tego tytułu komplikacje, także tutaj w ostatnich czasie trochę takich tego typu właśnie zgłoszeń od klientów mieliśmy, że pilnie, bo ciągnik potrzebny, ale ci olej ze zwolnic, a trzeba pracować, no ale to mówię, warunki są dosyć trudne tej wiosny, bo jest naprawdę bardzo, bardzo mokro. No, dość dawno nie pamiętam, żeby takie właśnie warunki, koniec zimy czy początek wiosny, bo teraz normalnie to mamy zimę teoretycznie, no ale wiadomo, że marzec, końcówka lutego, to prace w polu się już rozpoczynają, no i trzeba siać nawozy, żeby to w polu coś tam więcej urosło. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli się film podoba, to poproszę łapkę w górę i oczywiście zachęcam do oglądania filmów na naszym kanale. Tam będziemy mieli film z naprawy ciągnika 926, którego tam w oddali widać, wymiana przekładni Vario, no ale to w następnym filmie.